Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na konferencji poświęconej wynikom Grupy Asseco za 2022 rok. Jak zawsze na podsumowaniu roku jesteśmy w szerszym składzie. Jest z nami prezes zarządu Adam Góral, wiceprezes zarządu Karolina Żońca-Bajorek oraz wiceprezes zarządu Marek Panek. Podobnie jak na poprzednich spotkaniach przedstawimy Państwu naszą działalność za rok 2022 oraz przedstawimy nasze perspektywy dotyczące działania na kolejne lata. Oczywiście również będziemy od Państwa zbierać pytania, na które odpowiemy na końcu naszego spotkania. Zaczniemy od wprowadzenia i od słów od prezesa zarządu pana Adama Górala. Proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, cieszę się, że jesteśmy razem, chociaż tak szczerze mówiąc, to wolałbym, żebyśmy byli prawdziwie razem, bo to takie dla nas wszystkich występowanie przed kamerami zawsze trudne, ale ogromnie cieszę się z tego spotkania, z tego licznego udziału ze strony Państwa, tym bardziej, że przychodzimy w świetnych nastrojach, bo przyszło nam przeżyć rok 2022 z najlepszymi wynikami w naszej historii. Jestem dumny niesamowicie z tej drużyny, którą mam przyjemność reprezentować. Jestem dumny z tego, że ta nasza strategia, o której króciuteńko powiem, ona się kapitalnie sprawdza, również w najtrudniejszym takim okresie czasu, do którego nie byliśmy przygotowani. Czas popandemiczny, oczywiście patrzę na to pozytywnie. Oczywiście pandemia była dla nas strasznie trudnym okresem dla nas wszystkich, ale byłem dumny z tego, jak my jako organizacja byliśmy przygotowani do pracy w modelu hybrydowym, chociaż wcześniej tego nie robiliśmy. Dzisiaj cieszę się, że kontynuujemy pracę w tym kierunku. Natomiast też ta moja radość z wyników jest troszeczkę przytłumiona tą sytuacją w Ukrainie i wojną, bo oczywiście niestety przywykliśmy do tego, co się dzieje, ale każda myśląca osoba wie, że tam ludzie cierpią niesłusznie i z tym się nie godzimy. Całe szczęście dla naszej grupy nie musimy się zmagać z problemami związanymi z wojną. Nie mamy ani korzyści, ani strat z tego tytułu. Wierzymy, że kiedyś Ukraina będzie odbudowywana z udziałem wszystkich cywilizowanych krajów i wierzymy w to, że my Polacy odegramy w tym rolę i wierzę w to, że my, ludzie z Asseco, będą też w ten proces odbudowy, mówię o tej sferze informatyki, zaangażowani. Pokażę Państwu te wyniki, które już widzicie. Jesteśmy dumni z tych 20% wzrostu przychodów do 17,4 miliarda złotych, wzrostu zysku operacyjnego i non-IFRS-owo i tego, co zwykle też w raportach pokazujemy, czyli te 2 miliardy złotych, wzrost zysku netto 547 non-IFRS i 503 miliony, czyli wzrost zysku netto o 8%. I tak jak powiedziałem, zawdzięczamy to czemuś, co było dla mnie lata temu oczywiste, że my Polacy powinniśmy mieć ambicje, jeżeli chodzi o rozwiązania software'owe, powinniśmy mieć ambicje, jeżeli chodzi o produkcję oprogramowania i powinniśmy mieć ambicje związane z tym, że to oprogramowanie trzeba wdrażać i utrzymywać. I to myślenie wygrywa, bo to myślenie dotyczy całej grupy. Pamiętacie Państwo, od lat zintegrowaliśmy mnóstwo firm w Europie, na świecie, zintegrowaliśmy z takim myśleniem, ale my skierowywaliśmy się właśnie do tych firm, które miały podobne ambicje. Jesteśmy silni, bo mamy sporo tych własnych produktów, jesteśmy mocno zdywersyfikowani, jesteśmy zdywersyfikowani sektorowo, jesteśmy zdywersyfikowani regionalnie i to nie jest tak, że
w danym roku jesteśmy z wszystkiego zadowoleni, ale ta dywersyfikacja sprawia, że myślę, że przychodzimy z bardzo dobrymi informacjami. Mamy miejsca, które świetnie działały, mamy miejsca, które troszeczkę gorzej działały. W te miejsca też zawsze wierzymy, bo moje szczęście to jest zespół wspaniałych ludzi, którzy ciężko pracują na to, żebyśmy te dobre wiadomości Państwu mogli przekazywać. Czyli ta stabilność biznesowa, to o czym czasem ciężko się mówi do Państwa, bo większość z Państwa nas świetnie zna i możemy się wydawać nudni. Natomiast proszę mi wierzyć, że to, co się wydaje takie pewne, to, co się wydaje powtarzalne, jest osiągane wysiłkiem wielu osób, poświęceniami, bo tak jak opowiadałem jeszcze na poprzednim spotkaniu, byłem bardzo dumny z tego, jak w okresie pandemicznym nasz zespół realizował projekty nierealizowalne, wydawałoby się, z punktu widzenia metodologii realizacji takich projektów, ze względu na czas, którym dysponowaliśmy i dzisiaj takie zadania też realizujemy. W związku z tym łatwo powiedzieć powtarzalny strumień przychodów, ta stabilność biznesowa, ale proszę mi wierzyć, że ona jest okupiona wielkim wysiłkiem, pozytywną energią wspaniałego zespołu ludzi i te blisko 33 000 pracowników w grupie ludzi, ja nawet nigdy nie używam słowa pracownicy, przepraszam za to, że tutaj użyłem, bo to są dla mnie moi partnerzy, którzy sprawiają, że mam powody, żeby być dumny z tego, co robimy. Podjęliśmy decyzję jako zarząd, ta decyzja została wczoraj zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, że wypłacimy ponad 290 milionów złotych, 3,5 na akcje, dywidendy. Jest to zgodne z tą naszą strategią wieloletnią, zawsze to obiecywaliśmy naszym inwestorom. Mam nadzieję, że Państwa to zadowala. Podkreślam, że nie robimy tego kosztem przyszłości budowy tej grupy. Pozostawiamy sporo środków w grupie wolnych po to, żebyśmy dalej mogli rozwijać i tę naszą sferę produktową, ale żebyśmy dalej realizowali swoje ambicje akwizycyjne, byśmy dalej poszukiwali firm, które do tej kultury, tej grupy działającej bardzo skutecznie w modelu federacyjnym pasują. I tutaj niczego odkrywczego nie powiem, bo tak jak zacząłem, ta wiara w to, że oprogramowanie z takich krajów jak Polska, jak też małe kraje europejskie, jak kraje bałkańskie, jak Słowacy, Czesi, że to oprogramowanie może wytrzymać i może być skuteczne w walce z wielkimi graczami na świecie, no to w nas jest. Dzisiaj nasza współpraca z bardzo jeszcze dużo większymi od nas firmami na najwyższym szczeblu pokazuje, że potrafiliśmy zbudować coś, co jest dostrzegalne i w Europie, i już trochę na świecie też to zauważamy. Czyli fundament naszego biznesu to własne oprogramowanie, usługi z nim związane, no i to, co mówię, bez tych świetnych ludzi, którzy są ekspertami w tych różnych dziedzinach, bo jesteśmy zdywersyfikowani sektorowo. Jestem dumny z tego. Właśnie lata temu nie chciałem, żebyśmy my byli zepchnięci do roli sprzedawców. I przez pewien czas polska informatyka, my Polacy, płaciła za to cenę, ale dotyczy to również tych mniejszych krajów, Słowaków, Czechów, Serbów, Portugalczyków, którzy są z nami i tak dalej. I przez te ambicje nie daliśmy się zepchnąć, ale do czego to prowadzi? Gdybyśmy byli tylko sprzedawcami, nie rozumielibyśmy banku w sensie procesów, nie rozumielibyśmy firmy ubezpieczeniowej, nie rozumielibyśmy różnego typu przedsiębiorstw. Jestem dumny, że mam mnóstwo zespołów takich eksperckich i będziemy dalej pracować. Jestem dumny z tego, bo czuję się odpowiedzialny za ważny fragment onboardingu. Spotykam się
z młodymi ludźmi, którzy do nas przychodzą, bo też takie teorie bywały, że ta firma ze względu na historię, doświadczenie może być niekoniecznie być interesującym miejscem pracy dla młodzieży. Jestem dumny z tego, że ta młodzież za nami podąża, my się od nich uczymy i dzisiaj rola tej mojej już bardziej doświadczonej drużyny jest taka, byśmy tworzyli takie miejsca w pracy, w których ta młodzież rzeczywiście realizuje swoje marzenia i to, że w dalszym ciągu zatrudniamy, że dużo bardzo młodych osób chce z nami pracować, to też dla mnie powód do dumy. Oczywistym jest to, że i będziemy robili wszystko, żeby to utrzymywać, ta wiodąca pozycja w strategicznych dla nas sektorach, bankowość, ubezpieczenia, opieka zdrowotna, energetyka, telekomunikacja, administracja publiczna. Na pytanie tutaj bym Państwa zamęczył, bo żyję każdym z tych tematów, więc muszę uogólnić. Łączy te zespoły jedno. Piękne poszanowanie historii. My też wyzwalaliśmy się i tutaj się cieszę z postępu, który zrobiliśmy w każdej z tych dziedzin ze starych technologii i dzisiaj pracujemy w najnowocześniejszych technologiach. Myśmy ani na chwilę nie zlekceważyli tematu chmury, usług chmurowych i wszystkie te zespoły w tych wszystkich sektorach przepięknie, mając własną strategię, przeprowadzają nas do tego świata, który już będzie funkcjonował przez wiele kolejnych lat. Ogromny postęp robimy w systemach ERP. Tutaj dziękuję Rafałowi Kozłowskiemu. Opowiadałem to pewnie wcześniej, że jak Rafał przyszedł i mówi: słuchaj, chciałbym w biznesie być bliżej biznesu i tak dalej, a Karolina tam czeka na tę moją posadę, więc czas, żeby mnie zmienić. I pamiętam, jak w pierwszej chwili mówiłem Rafałowi: Rafał, poczekaj, może się zastanowimy. To był piątek, ale później jak pomyślałem sobie, sobota, niedziela, a Karolina miała to przez nas obiecane 3 lata wcześniej pewnie, no to się bardzo ucieszyłem. Sobie myślę, no tak, no mamy cudowną, wspaniałą kobietę, ale nie chcę tego podkreślać, bo Karolina jest z nami, bo jest nieprzeciętną specjalistką, jeżeli chodzi o finanse, ale kariery kobiet takie naturalne ogromnie mnie cieszą i wprowadziła do zarządu wspaniałą energię, więc oczywiście się zgodziłem. I wiecie Państwo, Rafał osiąga więcej niż myślałem, dlatego że te nasze silosy międzynarodowe w ERP, one słabo chciały ze sobą współpracować. Rafał został zaakceptowany, łączy tych ludzi, bo to jest niezwykła, to jest aktywo o niezwykłej wartości. My tam mamy piękne perspektywy, piękną strategię. Więc to jest Rafał. Piotrek Jeleński kapitalnie pilnuje tego interesu związanego z hasłem płatności, czyli Paytena, i cieszymy się również z tego, co nam się udaje zrobić w usługach zaufania. Nasz podpis elektroniczny, wspaniały zespół szczeciński, który po latach takiej mieli prawo, żeby nie wierzyć, że z tego coś wyjdzie, no bo prawo nie nadążało. Dzisiaj stanowi dla nas niezwykle ważny element rozwoju. Zapowiadałem pewnie 2 lata temu, że ASECO nie zrezygnuje z własnych ambicji chmurowych. Jesteśmy w tym konsekwentni bardzo. Znowu, wiecie Państwo, mam takie nawet dyskusje wewnętrzne z niektórymi członkami tego mojego zespołu i niektórzy mówią: Adam, ale my nie mamy szansy z Googlem, z Amazonem, z Microsoftem i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak na to odpowiadam? To samo słyszałem w 1991 roku. Adam, co ty robisz? System dla banków? Nie będzie żadnego polskiego systemu dla banków, to wszystko nie ma sensu i tak dalej. Gdzie bylibyśmy, gdyby nie było dzisiaj tego naszego systemu dla banków, tego naszego wspaniałego, nowego boksa, z którym wierzę, już osiągamy cudowną pozycję w Polsce i robimy postęp, ale wierzę też, że świat go zaakceptuje, bo pracujemy nad tymi kanałami sprzedaży. Jest to niezwykle trudne oczywiście, bo mówimy teraz o wchodzeniu. System bankowy to system strategiczny dla wielu państw, więc tutaj musimy być mądrzy, cierpliwi, musimy ciężko pracować.
pierwszy rok działania naszego zespołu ASECO Cloud. ASECO Cloud osiągnęło około 6 milionów zysku netto. Wspaniały zespół, przez Lecha Szczukę prowadzony, Marcin Lebiecki, Piotrek Rogulski. Dlaczego to się udaje? Bo są fajni ludzie. Ludzie, którzy też w to wierzą. Wkrótce zaczynamy analogiczny projekt w Słowacji. Też mamy tam świetnego lidera i ten lider już na doświadczeniach polskich będzie to prowadził i Piotr Jeleński prowadzi. Dzisiaj pracujemy nad tym, żeby wykreować lidera na Bałkany. I proszę zwrócić uwagę, co możemy tutaj osiągnąć. Razem to będzie chmura europejska. W którymś momencie my to połączymy. To będzie ogromna wartość, a wartość tej chmury to będą klienci obsługiwani. Tak, my też jesteśmy jednym z klientów tej chmury, ale cieszę się, bo chyba 60% zysku, tutaj nie mam dokładnej liczby, ale około 60% zysku ASECO Cloud pochodzi z obsługi klientów zewnętrznych i tam są zupełnie znaczące brandy, czyli też niektórzy podążają za naszą chmurą. Oczywiście mamy też zespół inżynierów, który skutecznie przeprowadza do tych chmur wielkich, bo z tymi chmurami też współpracujemy, mając szacunek do ich osiągnięć. Bardzo się cieszę z postępu, w którym robimy, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. To, że świadomość wielu krajów musi rosnąć w tym zakresie. Mieliśmy wspaniałe wzory w Izraelu, przez kilka lat nie umieliśmy ich wykorzystywać. Dzisiaj zespół izraelski, zespół polski przez Krzysztofa Dykiego prowadzony, to są zespoły, które są blisko, które rozmawiają tym językiem, a nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, jaka jest skala i liczba ataków na takie firmy jak nasza i bez tutaj ogromnej wiedzy na pewno moglibyśmy mieć problemy. Także postęp zrobiliśmy w tej dziedzinie ogromny. No i nigdy nie zrezygnujemy z tego, nad czym się dobrze znamy. Akwizycje to też dalej nasze cele. Oczywiście dzisiaj pracujemy na zupełnie innym rynku w tej sferze niż to było 10 lat temu. Mamy dużo konkurentów, tymi konkurentami są fundusze inwestycyjne, ale ciągle, bo Marek zaraz opowie, ciągle potrafimy znaleźć partnerów, który model ASECO, model, w którym my szanujemy tę ich przedsiębiorczość, oni mają ogromny wpływ na to, co robią. Ten model się pięknie sprawdza i też w dalszym ciągu bardzo skutecznie, bo 16 firm przyłączyliśmy do tej naszej dużej drużyny międzynarodowej i to robimy. Także tyle tego przynudzania z mojej strony i przejdziemy, oddam głos Markowi, jeżeli Państwo pozwolicie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ja tradycyjnie podsumuję działalność grupy ASECO w 2000 czy w omawianym okresie, w okresie roku 2022. No i pozwólcie Państwo, zacznę od liczb, no i powtórzę pewnie te podstawowe parametry rachunku wyników, ale proszę się nie dziwić, Karolina powtórzy je jeszcze raz w swojej części, ale no jest to dla nas naturalne, cieszymy się tymi liczbami, jesteśmy z nich dumni i ciągle, chociaż już jest kwiecień, to my ciągle żyjemy jeszcze dzisiaj rokiem 2022 i cieszymy się z tych liczb. Pewnie jutro zaczniemy myśleć o tym roku bieżącym, bo już za chwilę przyjdziemy do Państwa z wynikami po pierwszym kwartale 2023. Ale wróćmy jeszcze do tego, co mamy na ekranie. Przychody ze sprzedaży niemal 17 miliardów 400 milionów złotych. To był 20% wzrost w stosunku do roku 2021. W podobnym tempie rosła nasza korowa działalność, czyli oprogramowanie i usługi własne i tutaj osiągnęliśmy blisko 13,5 miliarda. EBITDA ta non-IFRS ponad 2 miliardy 600 milionów, EBIT non-IFRS ponad 2 miliardy, rosło jedno i drugie w podobnym tempie 14%, no i zysk netto non-IFRS blisko 550 milionów, no i ten zysk taki raportowany, IFRS-owy, przekroczyliśmy 500 milionów po raz pierwszy w historii, to już zresztą padło, kolejny rekordowy rok ASECO, jeśli chodzi o wyniki finansowe.
Tradycyjnie w tej mojej części ja troszeczkę opowiem, co dzieje się w poszczególnych segmentach geograficznych, co dzieje się w sektorach, w których działamy, ale dzisiaj z uwagi na to, że mamy Adama, zrobię to w takim telegraficznym skrócie, zostawiając więcej czasu na pytania. Przy okazji zachęcam Państwa do zadawania tych pytań. I ten skrót telegraficzny też wynika z tego, że niczym tutaj Państwa pewnie nie zaskoczę, bo kontynuujemy w naszej działalności te wszystkie trendy, o których mówiliśmy przez 3 kwartały, kiedy się wspólnie spotykaliśmy. Tutaj niczym Państwa na pewno nie zaskoczę. Zacznijmy od segmentu polskiego. Tutaj podkreślamy 3 rzeczy, czyli na pewno bardzo dobry rok był to dla administracji publicznej, dla tych wszystkich instytucji, z którymi współpracujemy, te projekty wieloletnie, które realizujemy w administracji państwowej. Bardzo dobry rok dla bankowości i finansów w Polsce, to też podkreślamy. ASECO Cloud, o którym już trochę dzisiaj było mówione, i blisko 2-krotnie wyższa sprzedaż koncertu, czyli naszych rozwiązań z serii, czy z cyklu, czy z obszaru, to najlepsze słowo, cyber security. W Polsce, patrząc jeszcze na liczby, 10% wzrost sprzedaży. Jeśli chodzi o formułę, tutaj ten wzrost był największy, bo 23%, chociaż pamiętajmy o tym, że część z tego wzrostu, nawet taka blisko połowa, to było związane z różnicami kursowymi i proszę o tym też pamiętać gdzieś analizując te liczby. Natomiast nie zmienia to faktu, że cała formuła działała bardzo skutecznie, wszystkie spółki notowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Dodatkowo wsparte było to akwizycjami, czyli tym, w czym formuła jest też bardzo aktywna i skuteczna. Summa summarum to jest naprawdę taka zdrowa, bardzo skuteczna, bardzo dobra część naszej grupy. No i ASECO International, tutaj mamy 15% wzrost sprzedaży. Podkreślamy skuteczną działalność tego naszego segmentu ERP-owego, czyli tego wszystkiego, co jest w holdingu ASECO Enterprise Solutions. No i też bardzo dobre wyniki ASE, czyli ASECO Southeastern Europe, i to tak naprawdę we wszystkich segmentach, w których działają, nie tylko w płatnościach, ale również w bankowości i w rozwiązaniach dedykowanych. Na obrazkach macie Państwo strukturę, podział tej sprzedaży na segmenty, wzrosty w poszczególnych segmentach i też na słupkach widzicie Państwo, jak poszczególne segmenty geograficzne rosły w ostatnich 5 latach. No tutaj mamy potwierdzenie dywersyfikacji sektorowej, czyli podział naszej sprzedaży na sektory, w których działamy, przedsiębiorstwa, które stanowiły 42%, bankowość i finanse, 33% udział i pozostała część 25% to były instytucje publiczne. Na słupkach widzicie Państwo, że praktycznie w każdym z tych segmentów w ostatnich 5 latach też ładnie rosły nasze przychody. No i rzut oka na to, co działo się w poszczególnych sektorach, w których działamy. Zaczniemy od bankowości. W bankowości mamy prawie 5 miliardów 800 milionów przychodów. To był 14% wzrost sprzedaży. Najszybciej rósł segment ASECO International z powodów, o których już mówiłem, czyli ten dynamiczny wzrost w ASECO Southeastern Europe, ale też warto podkreślić bardzo udany, bardzo dobry rok tej naszej spółki portugalskiej działającej na rynkach portugalskojęzycznych, czyli spółki ASECO i PST. Cieszymy się, bo ta spółka też rozpoczęła taką aktywną działalność w obszarze M&A, dokupiła 2 spółki. Te spółki też już tak widocznie kontrybuują do wyników ASECO PST. W formuli mamy blisko 3 miliardy 800 milionów przychodów, 10% wzrost. Tutaj głównym graczem w sektorze bankowości i finansów jest 2 głównych graczy, bo po pierwsze Sapiens, który międzynarodowo działa na rynku ubezpieczeniowym, no i Matrix, który jest bardzo mocny w Izraelu i również obsługuje wielu klientów z sektora właśnie bankowości i finansów. W Polsce cieszymy się, przekroczyliśmy 500 milionów przychodów, to był 15% wzrost. Realizujemy to też, przypominam, bo mówiliśmy o tym już kwartał temu, a może i 2 kwartały temu również, realizujemy równolegle 3 takie duże projekty wdrożenia systemu korowego.
rozszerzamy współpracę z bankami spółdzielczymi, ale w tym takim nowym modelu, czyli w modelu chmurowym i coraz więcej banków w ten sposób korzysta z naszego systemu korowego. No i co też jest oczywiste, co też jest warte podkreślenia, mamy taki stały, powtarzalny strumień przychodów z umów serwisowych, z tych wieloletnich kontraktów utrzymaniowych, które mamy praktycznie ze wszystkimi klientami, z niektórymi z nich współpracujemy już nawet ponad 30 lat. Sektor przedsiębiorstw, tutaj mamy 20% wzrost sprzedaży, czyli no bardzo znaczący. Osiągnęliśmy ponad 3 miliardy 700 milionów sprzedaży. Najszybciej rósł segment Formuli, bo ponad 30% i osiągnął blisko 5 miliardów przychodów. Tutaj no, głównymi kontrybutorami do tego sektora z Formuli są spółki Matrix i Magic. Nie zapominajmy też o tych nowych akwizycjach, bo mówiliśmy Państwu w ubiegłym roku, spółka ZAP dołączyła do grupy Formula. Ona była tylko częściowo konsolidowana w 2021, w 2022 już przez cały rok, więc to ma też zauważalne przełożenie na przychody grupy Formula. Asseco International, mamy tutaj 16% wzrost i tutaj no, podkreślamy ASE, bo wiele projektów ASE jest realizowanych dla sektora przedsiębiorstw, głównie z tej branży takich dedykowanych rozwiązań. No i AES, Asseco Enterprise Solutions, nasze rozwiązania ERP-owe, dynamiczne wzrosty głównie na rynku niemieckim. No i Asseco Poland, tutaj mamy, można powiedzieć, płasko, natomiast pamiętajmy o wysokiej bazie w 2021 roku, tam mieliśmy taką znaczącą jednorazową sprzedaż licencji obcych, czyli coś taki one-off, który nie powtórzył się już w roku ubiegłym, natomiast no to jest cały czas bardzo zdrowy, stabilny biznes na rynku polskim. No i na koniec sektor instytucji publicznych, tutaj mamy 20% wzrost, ponad 2 miliardy 400 milionów sprzedaży, najszybciej rósł segment Formula tradycyjnie, ale pamiętajmy o tym efekcie różnic kursowych, które tam są szczególnie widoczne. Niemniej jednak, no Matrix to jest główny gracz w instytucjach publicznych w Izraelu, realizuje bardzo dużo projektów dla governmentu i tutaj no właśnie on był głównym jakby driverem tych wzrostów. Asseco International, tutaj mamy płasko, natomiast to płasko uważamy za duży sukces, biorąc pod uwagę sytuację taką geopolityczną, mówię tutaj w szczególności o Republice Czeskiej i po części Republice Słowackiej, więc w tych trudnych uwarunkowaniach utrzymanie tej sprzedaży na poziomie ubiegłorocznym uważamy za sukces. No i Polska, tutaj mamy 14% wzrost, ponad 860 milionów przychodów, to jest efekt tych wieloletnich kontraktów z Publikiem, o których też informowaliśmy Państwa przez cały rok. Nie chcę tutaj wymieniać po raz kolejny tych wszystkich dużych instytucji, z którymi współpracujemy. Też podkreślamy bardzo znaczące wzrosty w sektorze służby zdrowia, bo to też jest bardzo zdrowy, notabene biznes. No i to, co podkreślaliśmy już, cyber security, cloud, to też po części są usługi, projekty, które realizujemy w sektorze instytucji publicznych. Jeśli chodzi o akwizycje, tu no nie ustajemy jakby w tej działalności. W ubiegłym roku dołączyło do nas 16 nowych spółek. Tutaj mamy na kolejnych slajdach krótką charakterystykę tych wszystkich nowych podmiotów, które do nas dołączyły. Nie będę tego oczywiście czytał. Skomentuję tylko w ten sposób, że tradycyjnie już najaktywniejszą częścią Asseco w obszarze M&A jest ta nasza część izraelska, bo oni większość tych akwizycji zrealizowali. Również aktywny jest tutaj Piotrek i Asseco Southeastern Europe, jedna akwizycja na rynku polskim. No i portfel zamówień na rok 2023, to wymaga pewnie komentarza szerszego, dlatego że tutaj ktoś może się zaniepokoić, że tu jest płasko, bo faktycznie jak patrzymy na te słupki, to mniej więcej jesteśmy na poziomie backlogu, jaki prezentowaliśmy rok temu, zarówno w kursach stałych, jak i w kursach zmiennych, ale tutaj myślę, że o dwóch elementach trzeba powiedzieć. Po pierwsze, sprzedaliśmy kilka biznesów w ubiegłym roku i
wartość przychodów tych biznesów to była mniej więcej 250 milionów złotych, więc to trzeba byłoby na pewno uwzględnić. Po drugie, Matrix, czyli ta największa spółka z grupy izraelskiej, która też bardzo dużo kontrybuuje przychodów do naszej grupy, zmieniła metodologię backlogu. To było też związane z tym, że zmienił się tam CFO, on ma troszkę inne spojrzenie na to, jak powinien być backlog liczony i liczy to w sposób taki bardziej konserwatywny. Przyjęliśmy to jakby do wiadomości, natomiast pamiętajcie Państwo, jaki to jest biznes Matrixa i większość projektów, które Matrix realizuje, to są projekty time and material i tamtym razem, czy do tej pory, jak backlogi były liczone, to te umowy takie ramowe, które patrząc na historię generowały zawsze przychody i tak naprawdę są powtarzalne, ale jak ktoś zapyta, czy to jest podpisane tak na twardo, to można powiedzieć, że nie. No i dzisiaj ten CFO ma takie bardziej konserwatywne podejście, on uważa, że to nie jest podpisane, chociaż uważamy, że te przychody tam będą, więc nie martwimy się tym w jakiś sposób szczególny. Uważamy, że perspektywy na ten rok mamy zupełnie przyzwoite i jesteśmy tutaj optymistami. Oczywiście z dokładnością do tego, że obserwujemy otoczenie rynkowe i te wszystkie rzeczy, które też Państwo widzicie, wojna, inflacja, rynek pracownika i tak dalej, o tym można było dużo mówić, to oczywiście wszystko bierzemy pod uwagę. Pozostałe sektory, jak Państwo widzicie, pozostałe segmenty, w Polsce mamy bardzo przyzwoity backlog, bo o 20% wyższy niż w ubiegłym roku, w segmencie ASECO International 5% wyższy, tutaj pamiętajmy, sprzedaliśmy te duńskie operacje, które mniej więcej ponad 100 milionów przynosiły w przychodach, więc to też miejmy w głowie, więc summa summarum jesteśmy tutaj z tego backlogu zadowoleni, jesteśmy umiarkowanymi optymistami, patrząc na to, co nas czeka w tym roku. I to wszystko z mojej strony, oddaję głos Karolinie. Dzięki. To ja faktycznie jeszcze raz o liczbach. Kolejny rzut oka na nasz rachunek wyników. Widzimy, że mamy 20% wzrost przychodów ze sprzedaży, przekroczyliśmy 17 miliardów. Ten 20% wzrost można zdekomponować w ten sposób, że jego połowa to jest wzrost czysto organiczny, w okolicach 10% to jest wzrost z akwizycji, natomiast pozostała część to są różnice kursowe, głównie złotówka dolar, złotówka euro. To, co się dzieje poniżej, to zysk operacyjny w tym wydaniu non-IFRS przekroczył 2 miliardy, MSR-owy raportowany zysk z działalności operacyjnej 1 815 000 25% wzrost i rentowność na poziomie 10,5%, pół punktu procentowego więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że mamy powyżej tego wyniku pewien wpływ zdarzeń jednorazowych. O nich informowaliśmy na bieżąco, więc już po półroczu było widać, że mamy tam wpływ sprzedaży spółki Infinity Labs z Matrixa, to było w okolicach 190 milionów złotych. Odpisaliśmy nasze aktywa w spółce Texisa. Natomiast to, co się wydarzyło w samym czwartym kwartale, to z takich większych tematów sprzedaliśmy spółki w Danii i z tego tytułu plus 15 milionów. Natomiast odpisaliśmy też wartość firmy w spółce Daliamatic, to jest minus 5, więc taki efekt samego czwartego kwartału to jest w okolicach 10 milionów złotych tych zdarzeń jednorazowych. To, co się dzieje poniżej EBIT-u, to wydaje się, że też wszystko zgodnie z prezentowanymi wcześniej kwartałami, zgodnie z oczekiwaniami. Pod kontrolą wynik na odsetkach. Widać, że to są koszty rok do roku wprawdzie większe, natomiast w naszym sprawozdaniu można to przeczytać, że ponad 80% naszego długu, który przypomnę głównie w segmencie Formuli i częściowo w segmencie ASECO International, to jest dług, który pociągnięty został na stałych stopach procentowych, w związku z czym spodziewam się wzrostu w 2023 roku tych kosztów, ale to jest wzrost bardzo kontrolowany. Z pozostałych rzeczy wpływ hiperinflacji, on też już był i po półroczu, i po trzecim kwartale, akurat w samym Q4 wpływ delikatnie negatywny. Jeśli by to zakumulować w całym roku, to
3 miliony na plus. Poza tym efektywna stawka opodatkowania taka, jak się spodziewaliśmy, na całym roku okolice 20-22%. Tutaj też wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Relatywnie w samym czwartym kwartale wyższa stopa w jednostce dominującej. Efekt na wynik netto raportowany transakcji jednorazowych, o których mówiłam wcześniej, 18,5 miliona versus 6 w poprzednim roku. No i to, co powtarzaliśmy wielokrotnie, przekroczyliśmy 0,5 miliarda złotych wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. O spółkach i rynkach już Marek dużo powiedział. Tutaj mają Państwo zaprezentowane te nasze największe jednostki, czyli jednostkę dominującą, w której bardzo fajne wzrosty sprzedaży i wzrost wyniku EBIT, zarówno w ujęciu non-IFRS, jak i MSR-owy EBIT, wzrost kontrybucji do wyniku grupowego. Także z wyników jednostki dominującej jesteśmy bardzo zadowoleni. Podobnie Asseco Data Systems, czyli ta nasza druga największa polska spółka, tutaj też bardzo fajnie ciągną te poszczególne biznesy i mamy już z samego ADS-u kontrybucji do wyniku niemal 50 milionów, więc to się zrobiła naprawdę poważna organizacja. Segment Formula Systems został już przez Marka omówiony. Tutaj właściwie wszędzie jest dobrze, tak należałoby to w ogólności powiedzieć. Odbudowały się nasze operacje w Stanach, fajna dywersyfikacja Sapiensa w Europie. To, co pewnie zasługuje na uwagę, to, że to jest segment, który bardzo trzyma koszty, średnie wynagrodzenie w takim ujęciu w kursach stałych, właściwie niezmienione rok do roku. To też już mówiłam po Q3, że jest to efekt korzystania z zasobów ludzkich w Azji, gdzie jest średnio po prostu taniej. To jest głównie efekt Sapiensa. Natomiast na tym rynku Asseco International no pod presją rzeczywiście troszkę ten rynek środkowoeuropejski, delikatny spadek zysku operacyjnego. Tutaj ciągle bardzo dobre wyniki ERP-ów, natomiast mamy pewne wyzwania po prostu na tym rynku publicznym w środkowej Europie. Rynek południowo-wschodniej Europy, czyli nasza grupa ASE, która już w przyszłym tygodniu opublikuje wyniki za pierwszy kwartał. Bardzo, bardzo dobry poprzedni rok, właściwie we wszystkich segmentach operacyjnych wzrosty i na poziomie przychodów, i na poziomie zysku operacyjnego. W zachodniej Europie wzrost sprzedaży i stabilny wynik operacyjny. To z tego segmentu ubędzie nam przychodów właśnie ze względu na sprzedaż operacji w Danii. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o ten slajd. Jeśli chodzi o sytuację cashową, to ona też przyzwoita. Ten benchmark, który sobie wyznaczamy, 80% przekroczony w Formuli Systems, natomiast tu trzeba pamiętać, że to jest też tego rodzaju biznes, który jest na bieżąco fakturowany, więc ta cashowość jest zgodna z oczekiwaniami. W segmencie Asseco International nie dzieje się nic niepokojącego, mimo że ten wskaźnik jest troszkę niższy. Tutaj zatowarowanie, głównie w Asseco Spain i troszkę gorsza cashowość centralnej Europy. A w segmencie Asseco Poland zgodnie z trendami, też oczekiwaniami, relatywnie wysokie saldo wycen z tytułu umów z klientami, czyli te należności, które nie zostały jeszcze wyfakturowane w jednostce dominującej, stąd ten wskaźnik cashowości niższy, natomiast ja się spodziewam, że Q2, Q3 tego roku powinniśmy wrócić do naszych standardowych benchmarków, nastąpi wyfakturowanie tych należności z takich kontraktów długoletnich, bo 2-3-letnich
i tutaj powinna nastąpić poprawa. Tak jak mówiliśmy, mamy cały czas stabilną sytuację płynnościową w grupie, ponad 3 miliardy 600 milionów środków pieniężnych, wszędzie, w każdym segmencie gotówka netto. W samym Asseco Poland, w segmencie Asseco Poland ponad 400 milionów środków pieniężnych i 390 tej gotówki netto, także dywidendę wypłacimy bez potrzeby finansowania się długiem. Już właściwie zbieramy tak naprawdę w tym roku dywidendy ze spółek zależnych, więc ta sytuacja wygląda naprawdę stabilnie. Wszystko ode mnie. Super, bardzo dziękuję Karolina, bardzo dziękuję Marek. Przejdziemy w tej chwili do pytań od Państwa, także prosimy wysyłać pytania na naszym czacie. Dobrze, pierwsze pytanie dotyczy backlogu. Wartość portfela zamówień Państwa spółki spadła nieco rok do roku do 9 miliardów 776 milionów złotych. Jakie działania spółka zamierza podjąć w celu zwiększenia wartości portfela w roku 2023? No, o tym backlogu już sporo mówiliśmy, więc nie wiem, czy to wymaga jeszcze komentarza. No, na pewno nie zamierzamy przekonywać CFO w Matrixie, żeby wrócił jakby do starej metodologii. No, on po prostu będzie to od tej pory w ten sposób robił i musimy się do tego przyzwyczaić. Tak? Myślę, że natomiast no, nic tam niepokojącego nie ma w rzeczywistości. Drugie pytanie, trochę może też na to odpowiedź. Czy według spółki widać spowolnienie na rynku IT w Polsce lub w krajach zagranicznych, w których spółka prowadzi działalność? No, będzie mu trudno, ja odpowiem. Proszę Państwa, w tych sektorach, w których jesteśmy mocni w Polsce, mamy najlepszy backlog w historii. Nie chciałbym, żebyśmy w oparciu o ten backlog budowali 2,24, 2,25. Jeżeli chodzi o sektor administracji publicznej, to we wszystkich krajach jest ten sam problem. Jak przybliżają się wybory, to jest troszeczkę odwrócenia uwagi od informatyki. W związku z tym firmy, które tam zajmują jakąś pozycję, zawsze mogą płacić pewną cenę. Cieszę się bardzo, że Polska nawet tutaj się wyróżnia, bo absolutnie nie płacimy ceny, pomimo tego, że weszliśmy w ten rok wyborczy. Natomiast Słowacja i Czechy pod tym względem już od pewnego czasu mają trudniej. Czechy się odbudowują na nowo z myśleniem o informatyce dla państwa po wyborach. Natomiast Słowacja ciągle jest przed wyborami i Józefowi Kleinowi jako liderowi jest tam dużo trudniej, ale dlatego to, co Marek powiedział, że pomimo tego, że mu trudniej, to te przychody z administracji publicznej z tamtych małych krajów, one są w pełni zadowalające. Natomiast tutaj mamy też pytanie takie, jak spółka zamierza rozwijać segment zamówień dla administracji publicznej, to tak jak powiedziałem wcześniej, dbamy od dłuższego czasu o integrację naszych zespołów, tych międzynarodowych. I ten postęp, który następuje przy pomocy Rafała Kozłowskiego, FRP, Piotrka, jeżeli chodzi o płatności, to ten postęp też chcę, żeby nastąpił w administracji publicznej. Przez kilka lat myśmy wyznawali taką hipotezę, czy podążaliśmy za hipotezą, że każdy kraj jest inny, każdy kraj ma swoje systemy i tak dalej. Natomiast powołaliśmy na stanowiska szefa Business Unitu Piotra Sitka, który prowadził ważne dla nas projekty, bo Zefir w Ministerstwie Finansów, bo Canard i Piotr przeszedł i dzisiaj sprawuje funkcję osoby integrującej naszą wiedzę o systemach w różnych krajach. Chcielibyśmy dla różnych krajów, to będzie również krajów bałkańskich dotyczyło, gdzie Piotr Jeleński jeszcze za mocno nie zafunkcjonował, jeżeli chodzi o software w administracji. Chcielibyśmy być taką firmą, która pokazuje, jak powinien wyglądać nowoczesny system informatyczny państwa. Nie daje to gwarancji, bo wszędzie przetargi i tak dalej, że te państwa za nami podążą, ale to jest nasza wielka przewaga,
nad firmami lokalnymi koncentrującymi się na danym rynku. Także bardzo wierzymy w ten segment. My mamy ogromną wiedzę i troszkę jestem zły na nas, bo ta wiedza pomiędzy państwami za słabo przenika. Ja daję przykład. Słowacy są mniejszym krajem i my czasem tego mniejszego troszeczkę lekceważymy, a z kolei nasze zespoły w Słowacji zrobiły kilka systemów, których jeszcze w Polsce nie ma. I to jest ASECO. My z tą wiedzą mamy przyjść również do naszej administracji publicznej. Tutaj zrobimy postęp, oczywiście przetarg nie gwarantuje, nigdy nie zagwarantuje, że będziemy zwycięzcami, ale myślę, że jesteśmy jedną z nielicznych firm, która w sposób świadomy może pokazywać, jak powinna wyglądać architektura systemu. To jest moja wielka pasja, lubię uczestniczyć w projektach, w które wierzę, w których my, firmy informatyczne, dostarczamy dla danego państwa prawdziwą wartość i to będziemy na pewno kontynuowali. Czy spółka planuje redukcję zatrudnienia? Absolutnie nie. Zatrudniamy. Wspomniałem, cieszę się z tych młodych ludzi. No niestety wszystko na Teamsach, bo brakuje mi tutaj państwa jeszcze, powtórzę, bo dla mnie wielka przyjemność to były spotkania te bezpośrednie z państwem. Nie jest to związane z moimi sentymentami, z wiekiem, ale jak państwo pytaliście właśnie bezpośrednio, to fajnie się odpowiadało i tej atmosfery mi troszeczkę brakuje. Prezes się zastanawiał, dlaczego nie zapraszamy prezesa na spotkania co kwartał, bo ciągle mi odbiera, że tak powiem, możliwość poprowadzenia spotkania, czyli od razu odpowiada na wszystkie pytania, które tutaj widzi. Oczywiście kolejne pytanie, czy można prosić o guidelines dotyczące rentowności spółki w 2023 roku? Dynamika płac rok do roku w czwartym kwartale wydaje się spowalniać w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Jakiej dynamiki płac oczekują Państwo w 2023 roku? Karolina? Jeśli chodzi o guidance, no to wiedzą Państwo, że nie podajemy, jesteśmy za wcześnie jeszcze w roku, żeby powiedzieć, jak ten cały rok się skończy. Faktycznie to jest tak, że ta dynamika nam troszkę wyhamowała w Q4. Natomiast my budżetowo przygotowywaliśmy się na to, że te trendy, jeśli chodzi o wzrosty wynagrodzeń, one będą gdzieś tam podobne. Tak mówi się o jakimś spowolnieniu na rynku, natomiast szczerze mówiąc, tutaj jeszcze w tym obszarze Polski, centralnej Europy, to tego bardzo nie daje się odczuć. Poza tym no, naszym kluczowym zasobem są ludzie. W związku z tym bardzo nam zależy i to jest nasz priorytetowy cel, żeby ci ludzie z nami zostali. Mamy, tak jak powiedzieliśmy sobie, przyzwoity backlog na przyszły rok, a w Polsce rekordowy i ktoś tę robotę musi zrobić, w związku z czym taki nasz długoterminowy cel to jest budować tę kadrę, żeby te projekty na przyszłość jeszcze nowe zdobywać, te, które mamy zdobyte w dobrej jakości dowieść. I na tym się skupiamy. Mówiłam Państwu po trzecim kwartale, że część naszych klientów też rozumie, na jakim rynku działamy i że te koszty IT rosną zarówno u nas, jak i rosną też w działach IT. U klientów jest jakieś zrozumienie tego zjawiska. Natomiast to tempo przenoszenia wzrostu kosztów na wzrost przychodów, ono po prostu, no jest tam pewna dysproporcja. Stąd pewien spadek rentowności w 2022 roku i myślę, że tak to należałoby skomentować. Dobrze. Z czego wynikają bardzo dobre wyniki w Europie Zachodniej w Q4, nawet po uwzględnieniu one-offu ze sprzedaży duńskich spółek? Jakie widzicie perspektywy wynikowe ASECO International na obecny rok? To wynika z tego, że Q4 w zeszłym roku, w 2021 roku, w tym porównywalnym, to był taki moment obciążenia wyniku zachodniej Europy różnego rodzaju odpisami. Odpisaliśmy tam inwestycje w jedną spółkę współkontrolowaną, którą następnie udało nam się sprzedać, natomiast no, staramy się w tych naszych wynikach być mocno ostrożni, więc ten odpis był
był, natomiast podstawowa rzecz to jest taka, że w Q4 w zeszłym roku my wyksięgowaliśmy przychody dotyczące jednego dużego kontraktu w ASECO Spain, stąd ten wynik 2021 Q4 dla zachodniej Europy, on nie jest wynikiem takim standardowym. Powiedziałabym bardziej właśnie, że ten wynik w poprzednim roku, czy w 2022 jest zgodny z oczekiwaniami, a ten w 2021 był po prostu obciążony większymi one-offami ujemnymi. Kolejne pytanie dotyczące backlogu. Jaka byłaby zmiana backlogu bez uwzględnienia zmiany metodologii Formula Systems, a jaka w International bez spółek duńskich? Może tak, dynamika backlogu a propos tych spółek duńskich. Jeżeli popatrzylibyśmy na taki backlog czysto organiczny, to dynamika wynosiłaby w okolicach 3%. Natomiast nie umiem Państwu podać, jaka to by była liczba precyzyjnie, jeśli chodzi o tę zmianę metodologii. Matrix IT jako spółka publiczna w Izraelu też tego nie podał, więc nawet gdybym znała tę liczbę, to nie miałabym uprawnień, żeby ją podać. Matrix stwierdził, że będzie teraz rozdzielał swoje przychody na przychody backlogowe, przychody z tytułu recurring revenue i jakby tej notacji, tak jak powiedział Marek, się będziemy trzymać. Natomiast my nie mamy przesłanek, żeby myśleć, że coś się biznesowo w Matrixie IT popsuło, w związku z czym tak bym zaadresowała ogólnie to pytanie. Bardzo dziękuję. Czy spółka planuje skup akcji własnych? Rozważamy jako zarząd. Czasy są dzisiaj tak skomplikowane, następuje zmiana porządku na świecie, takie myślenie o kryzysach, ciągle nam się pojawiają informacje ze Stanów, w różny sposób jesteśmy straszeni, w związku z tym jako zarząd chcielibyśmy być przygotowani na coś takiego i wydaje się, że będziemy rekomendowali Radzie Nadzorczej ten skup akcji własnych po to, żeby czuć się bezpiecznymi na sytuacje, które nas zaskoczą. Może jakbym słowo mogła? Tak. Bo rzeczywiście te pytania o skup akcji własnych my dostajemy już od jakiegoś czasu. To sprawiło, że się zastanawiamy. Tak, to sprawiło, że się zastanawiamy. To, czym powiedział Adam, to nie jest decyzja zarządu o skupie, tylko dzisiaj my nie mamy takiego instrumentu, znaczy prawnie nie jesteśmy gotowi na to, żeby podjąć taką decyzję. My chcemy sobie dzisiaj zabezpieczyć drogę, żeby móc podjąć taką decyzję, a nie podjęliśmy taką decyzję, tak? Tak. No dlatego Otworzyć furtkę, ale rozważamy. Ale ten temat nas interesuje niewątpliwie. Kolejne pytanie. Czy rozważacie zmianę audytora na firmę, która nie będzie opóźniać waszej komunikacji wyników do akcjonariuszy? Prośba o komentarz do sytuacji z konsolidacją wyników formuły. Pożartuję sobie tutaj z Artura, bo wiecie Państwo, mieliśmy ochotę przyjść z tymi samymi wynikami zaraz wtedy, kiedy poprosiliśmy Państwa o cierpliwość i opóźnimy. Przepraszam za to, bo to był dla nas taki smutny moment, wstrząs, bo fenomenalny rok, zadowoleni niesamowicie, chcieliśmy go zamknąć. Byliśmy troszeczkę zawiedzeni, natomiast patrzę dzisiaj, dziękując zespołowi Karoliny Gabrieli Żukowicz, dziękując zespołowi izraelskiemu, bo pewnie razem potrzebowaliśmy tych 3 tygodni. My wiedzieliśmy, że my mamy kontrolę. No, nazywaliśmy to kontrolą de facto. Dlatego 2 osoby z ASECO Poland, Karolina i Gabrysia, wchodziły do Board of Directors Formuli po to, żebyśmy tę kontrolę mieli, bo my przygotowywaliśmy się na to wypowiedzenie proxy, bo ze względu na to, co tam Guy miał, bo nasza relacja zostaje taka sama, Guy bez konsultacji z nami nie robi żadnych istotnych ruchów, mamy wpływ na wszystko, też program dla Gaja, ten płacowy, to przecież jest nasza inicjatywa i byłem dumny z tego, że 95% akcjonariuszy, my nie mogliśmy głosować, 95% zagłosowało i Karolina i Gabrysia są. Więc oczywiście przeżyliśmy zawód, przeżyliśmy stres, natomiast to nie może niszczyć ten moment tej naszej dobrej historii z EY-em. EY
miał pozytywny wpływ, szczególnie w tym początkowym okresie, kiedy my robiliśmy coś wyjątkowego, kiedy ja, mając zespół bardzo młody, patrzcie się, Karolina, jaka młoda ciągle, ona w tym zespole już jest wiele lat, więc ten zespół też potrzebował tych opinii zewnętrznych i tak dalej, więc tę współpracę sobie cenimy i te 3 trudne tygodnie nie zniszczyły tej współpracy. Natomiast w naturalny sposób w przyszłym roku ze względów prawnych EY nie będzie mógł być audytorem, dobrze mówię, tak? Tak. Audytorem grupy, ale nie jest to związane, nigdy byśmy też nie zastosowali rewanżyzmu, bo wiecie Państwo, dla mnie te 3 tygodnie były taką dyskusją sztuczną, bo ASECO jest takie, jak jest. My mamy aktywo w Izraelu, dzisiaj 25,8%, aktywo, które ma potężną wartość, aktywo bardzo istotne. To aktywo, jeśli się nie mylę, dało nam do skonsolidowania 80 milionów zysku. Ja nie żyję przychodami i EBIT-em, ja żyję zyskiem. To jest dla mnie podstawowy wskaźnik skuteczności firmy, skuteczności grupy. W związku z tym tak naprawdę to nie miało wielkiego znaczenia, czy my oficjalnie pokazujemy, bo dla mnie ta grupa dalej pozostałaby taką samą grupą i my, tak jak mówimy o wynikach non-IFRS, my też byśmy przychodzili do Państwa, żeby tam mieć jakąś porównywalność z takimi wynikami. Dzisiaj wszyscy się cieszymy, bo nasze myślenie, że mamy kontrolę, zostało wzmocnione, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego również w Polsce, że mając 25,8 my przegłosowujemy pozostałych akcjonariuszy, dlatego że akcjonariusze instytucjonalni razem mogą głosować tylko do 20%. I dzisiaj mówię tak, no bolesne, bo słuchajcie, Karolina nie miała świąt, widzicie jaka to zawodniczka bojowa, uśmiechnięta, ale widziałem ją osłabioną, taką smutnawą momentami czy coś. Nie chciałem tego, żeby to było, ale dzisiaj patrzymy, wiecie, też patrzę w tej sferze, bo w sferze produkcji, tam gdzie my wdrażamy te potężne systemy, to zespoły co wdrożenie, to przeżywają coś takiego, muszą być razem, gdzieś się pomyliliśmy, trzeba szybko naprawiać, jesteśmy pod presją. Tutaj ten zespół back-office'owy jest pod presją wielką każdego raportu, ale przez 3 miesiące on mi się scalił, pokazał mi, poznałem więcej ludzi. 3 tygodnie. Proszę? 3 tygodnie. Ale co powiedziałem? Miesiące? Tak. Przesadziłem, przepraszam, to mi się pomyliło totalnie. Te 3 tygodnie, także patrzymy na to pozytywnie, a to, że audytor też lepiej poznał zasady i prawo do konsolidacji, dla niego też jest dobrze, więc pozostajemy w przyzwoitych relacjach z audytorem. Tak sobie pozwolimy odpowiedzieć na to pytanie. I cieszymy się, że mogliśmy się z Państwem spotkać oczywiście po tych 3 tygodniach i już zapraszamy na kolejne spotkanie na pierwszy kwartał. Nie mamy więcej pytań od Państwa z naszego panelu. Mamy z nami też inwestorów na miejscu. Paweł, czy jakieś pytanie masz do nas? Nie. To w tym momencie kończymy. Także mieliście reprezentację, bo Paweł Klimkowski jest z nami, za co mu dziękujemy i przynajmniej coś tam do Was mówiliśmy, a na jego minę od czasu do czasu mogliśmy spojrzeć, więc bardzo nam tutaj pomógł. To znaczy mój zespół to aktorzy od dawna, mnie tylko raz w roku czynią tym aktorem, więc dzisiaj też nim byłem. Bardzo dziękujemy za fajne spotkanie, za Państwa obecność. Trzymajcie za nas kciuki, zawsze będę powtarzał do znudzenia. To tak jak się opowiada o tych liczbach, to wszystko jest takie proste, ale to wszystko jest efektem wspaniałego zespołu, ciężkiej pracy, niepokoju często, bo umiemy szacować ryzyka, bo jesteśmy bardzo doświadczeni, ale życie przynosi ciągle jakąś niespodziankę, ale mogę obiecać, że dalej będziemy Was godnie reprezentowali i na pewno nie będziemy zawodzili, chociaż mówię, nie jestem w stanie obiecywać, że ciągle będziemy pobijali rekordy, chociaż ta drużyna jest waleczna i będzie do nich zmierzała.
I tym bardzo dziękujemy. Zapraszamy już serdecznie na kolejne spotkanie dotyczące pierwszego kwartału. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz dział AR-u jest do Państwa dyspozycji. Oczywiście również Marek, Karolina i ja. Lub jeżeli ktoś by oczywiście potrzebował również spotkania z prezesem, także tak jak zawsze podkreślaliśmy, jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. I tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.